Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Zapraszam Was do wspólnej praktyki. Tematem dzisiejszego spotkania jest rozbudzanie pewności siebie. Przygotujcie sobie taki sprzęt. 2 klocki do jogi, mata do jogi, oczywiście wałek do jogi, koc oraz kawałek ściany do pozycji odwróconej. Zapraszam na matę. Dzisiejszą lekcję zaczniemy od króciutkiego wstępu, krótkiej medytacji. Bierzemy wałek i usiądziemy sobie na wałku w swastikasanie. Usiądź na krawędzi wałka. Zegnij prawą, lewą nogę, ustaw stopy na zewnętrznych krawędziach stóp, wysuń pośladki. Opuść kolana na stopy i wyprostuj plecy. Jeżeli jest Tobie niewygodnie w tej pozycji, bo dopiero się jej uczysz, to możesz usiąść teraz też na krześle. Po wydłużeniu kręgosłupa, po otwarciu ramion, osadzeniu nóg w podłodze i osadzeniu pośladków miednicy na wałku, zamknij oczy. Zrób wdech, wydech. Poczuj, jak siedzi ciało. Może tułów wychylony jest trochę za mocno do przodu, może w prawo, w lewo albo do tyłu. To skoryguj to. Poczuj oddech wewnątrz ciała i poczuj, jak ciało czuje się dzisiaj. Co się w nim dzisiaj dzieje. Może towarzyszą Ci jakieś emocje, które wiesz, że nie do końca służą, a nie do końca potrafisz ich się pozbyć, uwolnić. Dzisiejsza praktyka na pewno pomoże. I wyobraź sobie teraz, że jesteś drzewem. Twój tułów jest pniem i z kolejnym wydechem poprzez całą linię kręgosłupa, przez miednicę, wypuść w dół korzenie, przez miednicę i nogi. Zrób wdech i na wydechu wyobraź sobie, jak te korzenie wchodzą w głąb ziemi, zanurzają się w głąb ziemi. Użyj swojej wyobraźni i zobacz te korzenie, jak one właśnie przeciskają się przez tą ziemię, rosną w dół i przez krótką chwilę oddychamy sobie i wpuszczamy właśnie przez nogi, przez miednicę, korzenie w dół. Głęboko, głęboko w dół do ziemi, aż do środka ziemi. Jeszcze wydech. Oddycha całe ciało. Rozluźnione ramiona, rozluźniona twarz, oczy. I jeszcze jeden świadomy wydech z tym wpuszczaniem korzeni. Teraz te kolejne wydechy mogą te korzenie wzmacniać, umacniać ten pień drzewa. Następnie z wdechem przekieruj uwagę na swój tułów, głowę. Poczuj, że tułów jest tym pniem drzewa i z kolejnym wydechem pozwól, żeby przez przestrzeń ramion, głowy w górę wyrosła korona. I poczuj, jak rosną gałęzie w każdym kierunku, w górę, w bok, lekko w przód i w tył. I wyobraź sobie, jak na wydechach rośnie piękna korona drzewa. Tak jakby podnosiły nam się włosy. I każdy włos to jest gałąź, rozgałęzienie. I poczuj, że te gałęzie rosną wysoko, wysoko, wysoko w górę, aż do słońca, do nieba.
Teraz na wydechach niech właśnie zasilaj uważnością, energią te gałęzie. I zobacz na tych gałęziach listki. I może wśród tych liści są jakieś ususzone liście. Jeżeli tak jest, to pozwól tym ususzonym, może zwiędłym liściom opaść. Niech drzewo zrzuci to, co jest już martwe, to, co już jest zużyte. Pozwól, żeby te suche listki opadły na ziemię. I niech zostaną zielone liście. Oddychamy. I jeszcze przez krótką uwagę przekieruj swoje myśli do przestrzeni korzeni oraz korony i pnia. I poczuj, że to drzewo jest całością, taką olbrzymią całością. Korona połączona jest z pniem, korzenie są połączone również z pniem. I jedno jest zależne od drugiego. Poczuj tą stabilność w tułowiu, osadzenie w nogach, strzelistość czubka głowy i z kolejnym wdechem otwórz oczy. Przechodzimy do dalszej praktyki. Teraz dobierzcie sobie klocek i przez nasze zajęcia całe postarajcie się być właśnie jak to drzewo, osadzeni w sobie z elastycznością gałęzi i stabilnością korzeni. Wałek kładę za miednicą. Uklęknijcie przed tym wałkiem. Kolana mamy razem, stopy mamy szerzej. I teraz usiądziemy sobie na tym wałku. Zanim to zrobię, lekko rozchylam łydki. I po rozchyleniu i oddaleniu, takim delikatnym łydek, opuszczam pośladki, kładę pośladki na wałku. Wysuwam jedno kolano do przodu, wysuwam skórę spod drugiego kolana do przodu, stopy ustawiam po bokach bioder, szerokie palce stóp i dokładam sobie, biorę klocek. Prostuję plecy, siadam na środkowej części guzów kulszowych, czyli nie zapadam się do tyłu ani za mocno do przodu, znajduję środek, strzelam tym czubkiem głowy, koroną drzewa do nieba i podnoszę ręce tutaj z tym małym obciążeniem, z klockiem. Delikatnie rękoma napieram na ten klocek, opuszczam barki i na wdechu podnoszę ręce z obciążeniem nad czubek głowy. Oddychaj. Lekko napieramy rękoma na klocek i wysuwamy ten klocek do góry. Jednocześnie pracuję miednicą w dół do tego wałka, na którym siedzę. I poczuj, jak rozciąga się teraz twój kręgosłup, jak pracują ręce. One muszą teraz utrzymać ten klocek, tak więc są aktywne mięśnie, przedramion, ramion. Spokojny wdech, wydech, rozluźnij z kolejnym wydechem jeszcze bardziej przeponę. Rozluźnij żebra, szczególnie te dolne. I z kolejnym wydechem opuszczamy ręce. Schodzimy z wałka, klocek zostaje. Połóżcie go obok, przejdziemy do pozycji psa z głową do dołu. Uklęknijcie, ręce wysuńcie lekko przed linię ramion, rozszerzcie palce dłoni, podwijamy palce stóp i stopy rozstawiamy na szerokość bioder, podnoszę kolana, na wydechu rozciągam plecy, sięgam miednicą w tył. Oddalam trochę stopy i prostuję. Raz prawą, raz lewą nogę w kolanie. Wydech, wydech, wydech. Obie nogi
prostuję, zginam, głowa między ramionami, rękoma cały czas odpycham się mocno do tyłu. Jeszcze 2 razy. Dobrze. I kładę kolana na macie. Ustawię się teraz przodem do Was, żebyście mnie lepiej widzieli. Stopy razem, kolana szerzej. Szeroko rozkładam dłonie i teraz zginam jedną rękę i w międzyczasie drugie ramię opuszczam w kierunku podłogi. Jeszcze chwila, robimy. Szeroko ręce, opuszczam jedną rękę, drugą. Wydech, wydech i wdech. I jeszcze po jednym powtórzeniu prawa i lewa ręka. Dobrze, i wracam do pozycji psa. Teraz wkładam klocek między uda. Przejdźcie do klęku podportego, ustawcie stopy. Wdech, podnosimy kolana i na wydechu wydłużamy kręgosłup. A teraz prostujemy kolana tyle, ile możemy i napinamy uda. Podciągnij rzepki i odepchnij się rękoma mocno w tył. Miednicą chcesz dotknąć ściany, która jest za tobą. Jeszcze chwila. Wydłużaj, rozciągaj ciało. Oddychaj. Jeszcze jeden wdech, wydech. I jeszcze bardziej rozciągnij ciało. Poczuj, że ono jest teraz bardzo długie i połóż kolana na macie. Odkładamy klocek. I teraz wstaniemy. Przejdziemy do pozycji drzewa. Vrkshasana. Stańcie w Tadasanie, połączcie stopy i następnie ręce połóżcie na biodrach, prawą stopę rozchylamy na zewnątrz i podnosimy piętę. Unoszę prawą nogę i piętę ustawiam pod kroczem. Podeszwę stopy ustawiam na wewnętrznej stronie lewego uda, dociskam stopę do uda, udo do stopy i jednocześnie udem pracuję na zewnątrz. Pozostań, podnieś mostek, urośnij, tak jak to drzewo. I teraz przenieś ręce w bok, odwróć wnętrze dłoni do góry, do sufitu i jeszcze bardziej rozciągnij ramiona i z kolejnym wdechem unieś ręce do góry. Zatrzymaj dłonie nad linią barków i sięgnij opuszkami palców do nieba. I teraz rozciągnij tą koronę. Niech korona drzewa urośnie. Oddychaj. Nie przejmuj się, jeżeli tam ciało lata, traci równowagę. Uczymy się teraz właśnie tej równowagi. Stoimy na jednej nodze, tak więc mamy prawo czuć się niekoniecznie komfortowo w tej pozycji. Dobrze, opuszczamy ręce i opuszczamy nogę. Rozluźnij łydki. I jeszcze raz połącz nogi. Tadasana, góra. Lewa stopa lekko na zewnątrz, podnoszę piętę i teraz ustawiam lewą stopę pod kroczem na wewnętrznej stronie prawego uda i ręce wędrują na biodra. Wyprostuj plecy. Napieraj stopą na udo, udem na stopę. Udem lewej nogi pracuj na zewnątrz. I teraz podnieś ręce, wdech, odwróć ramiona, barki opuszczone i na wdechu długim takim ruchem podnieś ręce. I stoimy. Prawą stopą wpuszczamy w ziemię korzeń, wydech i z kolejnym wydechem poprzez ręce wpuść w kierunku nieba gałęzie. Jeszcze chwila, wdech, rozluźnione oczy, szczęka i wracamy. Opuszczamy ręce, nogę i rozluźnij łydki. To co, jeszcze raz powtórzymy. Pozycja drzewa. Vrkshasana.
Prawa stopa na zewnątrz, w górę noga. Ustawiamy stopę. Tutaj, jeżeli ktoś z Was ma taką, nie może ustać w ogóle w tej pozycji, to możecie położyć sobie stopę też tutaj na łydce albo po prostu podeprzeć się ręką o ścianę. O ścianę, o krzesło. Tak więc śmiało wykorzystujcie pomoce, żeby Wam było wygodnie. Podnosimy ramiona, rotujemy, wdech, rośniemy. I jeszcze bardziej rozmiękczaj przestrzeń oczu, skroni. Świetnie. Opuszczamy ręce, wydech. I nogę. I od razu robimy na drugą stronę. Na zewnątrz skieruj palce lewej stopy. Stań na prawej nodze. Ustaw piętę. Napnij prawe udo. Odchyl lewe. Wyrównaj linię bioder. Podnieś ramiona. Odwróć. Wdech, urośnij. Łagodne, spokojne wdechy i wydechy. Jak wylecisz z pozycji, wracasz i próbujesz jeszcze raz. I opuszczamy ręce, wydech oraz nogę. Brawo. Teraz przejdziemy do leżanki, do kolejnej asany, która będzie miała na celu otworzyć nam, rozszerzyć klatkę piersiową. Potrzebne są 2 klocki. Jeden klocek ustawimy pionowo, a drugi będzie na średnim poziomie. I teraz skrzyżujecie sobie nogi. Na tym klocku, który jest bliżej ciała, położę się łopatkami, a głowę położę na wysokim klocku. Podwijam lekko pod siebie miednicę. Odszukuję swoimi łopatkami ten pierwszy klocek i już się opieram. I teraz, idealnie, głową celuję w ten wysoki klocek i opuszczam ręce na podłogę. I na początku, gdy leżymy na klockach, może być trochę niewygodnie, te klocki mogą uwierać ciało. Uwierzcie mi, że za chwilę się do tego przyzwyczaicie. I już te klocki po jakimś czasie nie będą takie kanciaste. Dobrze, podnosimy ręce do góry, wdech, krzyżujemy przedramiona, chwyt za łokcie i na wydechu przekładamy ręce za czubek głowy. I teraz pociągnij przedramiona, łokcie w tył, brzuch rozluźniony, nogi opadają sobie w kierunku ziemi, a my rękoma wydłużamy boki tułowia. Jeżeli jest Ci bardzo wygodnie w tej pozycji, to ten klocek, który jest pod głową, możesz obniżyć na średni poziom. No i pozycja będzie troszeczkę bardziej wymagająca dla kręgosłupa i barków. I teraz podnosimy ręce do góry, wdech, zmieniamy chwyt i na wydechu jeszcze raz przekładamy ręce za głowę, zatrzymaj, pociągnij przedramiona, łokcie w tył. Poczuj, że rozciągniętą masz przeponę, brzuch. Ten klocek lekko, klocek, który jest pod łopatkami, lekko tam wbija się nam w plecki, unosi przestrzeń mostka i piersi, otwiera oraz pobudza w ten sposób pracę płuc i serca. I wracają ręce, wydech. Teraz odwrotnie skrzyżuj nogi. Druga łydka będzie i stopa będzie z przodu i przenieś ręce po bokach ciała. Rozluźnij uda. I teraz robimy wdech przez nos i przesuwam powoli ręce w kierunku głowy. Łokcie są zgięte i na wydechu przez usta opuszczam ręce w kierunku bioder. I znowu wdech przez nos. Ręce kieruję po podłodze, bokiem za głowę i na wydechu ręce wracają sobie do bioder. I jeszcze raz wdech. Głęboki, głęboki.
Wydech. Spuszczam powietrze. I zatrzymuję ręce po środku. Ustaw sobie ręce na takiej wysokości, żeby czuć, że rozluźniają się i otwierają ramiona. I jeszcze 2 oddechy. I jeszcze bardziej rozluźnij okolice brzucha, podbrzusza, splotu słonecznego. Dobrze. Rozplączcie nogi, postawcie stopy na macie, rękoma podnosimy głowę i przekręcamy się na bok. Idziemy dalej. Klocki teraz będą potrzebne. Zrobimy sobie powitanie słońca. Zrobimy z klockami, pokażę wariant z klockami, a potem spróbujemy zrobić powitanie słońca bez klocków. Jeżeli uznacie, że potrzebujecie tych klocków, bo nogi, ciało, plecy, kręgosłup są jeszcze za bardzo sztywne, przykurczone, to zostańcie z wariantem na klockach. Wstajemy. I postawcie sobie, połóżcie sobie te klocki po lewej stronie maty, tak jak ja zrobiłam. Możliwe, że niektórzy będą potrzebowali wysoko ustawić klocki, ale to już w międzyczasie się zorientujemy. I teraz stajemy sobie przodem do klocków. Stań na szerokość bioder w Tadasanie, unieś ręce do góry, wdech. Napnij uda, podciągnij rzepki i na wydechu sięgnij rękoma w przód i połóż ręce na klockach i zrób wydech. Zegnij łokcie, opuść głowę i teraz na wdechu prostujemy plecy i ręce. Ustaw dłonie na opuszkach palców i teraz na wydechu odstaw klocki i odstaw do tyłu prawą, lewą nogę. Przejdź do pozycji psa z głową do dołu. Wydech. Kładę kolana na macie, wdech, odpycham się rękoma od maty, wydech, podnoszę miednicę, podwijam palce stóp, napinam brzuch, chaturanga, brzuch napięty, wdech, pies głową do góry, odwijam palce stóp, odpycham się rękoma od maty, i wydech, unoszę miednicę, wracam do pozycji psa z głową do dołu. I rozciągnij ciało. Następnie prawą nogą podejdź do przodu, prawą, potem lewą. Ustaw klocki. Wdech. Spójrz przed siebie. Ardha Uttanasana. I wydech, przejdź do skłonu, Uttanasana. Zegnij łokcie. Teraz lekko zegnij kolana. I na wdechu podnieś ręce i na wydechu opuść Tadasana. Tu w tych skłonach, jeżeli nie możecie sięgnąć rękoma do klocków, śmiało podnoście klocki. Robimy drugi raz. Tadasana. Podnieś ręce. Urdhva Hasta. Tadasana. Wdech. Wydech, skłon. Opuść głowę, zegnij łokcie. Wyprostuj łokcie, spójrz przed siebie, wdech. Odstawiamy klocki. Wydech, cofnij teraz lewą, potem prawą nogę, pies głową do dołu. Połóż kolana na macie. Wdech, odchylenie ciała do tyłu. Wydech, chaturanga, podnieś miednicę, podwiń palce stóp. Napnij brzuch. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. I rozciągnij się w pozycji. Wraca lewa noga prawa. Użyj klocków. Spójrz przed siebie. Wydech, skłon. Pogłębiamy skłon. Zginamy łokcie. Zegnij kolana. Wdech. Rozwijamy kręgosłup. Wydech. Opuszczamy ręce. Trzeci raz. Wdech.
Wydech, skłon. Wdech, podnieś głowę, ręce na klockach lub na ziemi. Wydech, cofnij prawą, lewą nogę. Pies głową do dołu, Adho Mukha Svanasana. Opuszczamy kolana na matę. Wdech. Urdhva Mukha Svanasana, pies głową do góry. Wydech, Chaturanga, uproszczona, z kolanami na macie. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Wraca prawa, lewa noga. Wdech, spójrz przed siebie, schowaj łopatki, napnij uda. Wydech, pogłębiamy skłon. Zegnij kolana. Wdech. Podnieś ręce, wydech, opuść. 4. raz. Wdech i wydech. Skłon. Spójrz przed siebie, ręce pod barkami, wdech. Lewa noga w tył, lewa, prawa. Pies głową do dołu. Połóż kolana na macie. Wdech, wygięcie do tyłu, pies głową do góry. Wydech, Chaturanga. Wdech. Wydech, pies głową do dołu. Lewa, prawa noga wraca. Spójrz przed siebie, wdech. Wydech. Zegnij kolana. Prostujemy plecy, wdech. I wydech. I zrobimy jeszcze raz. Wdech, przyspieszamy trochę. Wydech, skłon. Wdech, podnieś głowę. Wydech, uwaga, zeskok. Pies głową do dołu. Wdech, pies głową do góry. Wydech, Chaturanga. Wdech, pies głową do góry. Wydech, pies głową do dołu. Ze skokiem wracamy. Wdech. Podnieś głowę. Wydech, skłon. I wstajemy. Wdech. I wydech, opuszczamy ręce. Pozostań na chwilę w tej pozycji. W pozycji góry, Tadasany. Stopy mogą być złączone lub na szerokość bioder. Zamknij na chwilę oczy. Przypomnij sobie medytację z początku zajęć. Przypomnij sobie to drzewo. Oddychaj. I na wydechach rozbudzaj swoje korzenie oraz koronę drzewa i wyciszaj oddech. Niech się harmonizuje oddech. Oraz poczuj takie przyjemne poruszenie w ciele po tej sekwencji. Poczuj, jak te soki, które są wewnątrz tego drzewa, jak one teraz krążą żywotniej. Następnie otwórz oczy i przejdziemy do kolejnej asany. Potrzebujemy teraz wałek. Połóżcie się na plecach i wałek połóżcie po lewej stronie ciała. Kładę się na plecach. Zrównoważymy teraz, rozluźnimy ciało po tej sekwencji. Ona nie była może bardzo długa, ale myślę, że na początek jest idealna. Przesuńcie teraz miednicę lekko w prawą stronę z 5 cm. I teraz podnieście nogi do góry. Mamy pod kątem prostym udo pod udzie. I z kolejnym wydechem połóż łydki, kolana, łydki, golenie i stopy na wałku.
Nie chcę, żeby stopy wisiały tam za wałkiem. Niech one będą, stopy niech będą też podparte. Kolana w linii z biodrem. Szeroko rozkładam ramiona i teraz jeszcze robię jeden mały ruch. Nogi są po lewej stronie, czyli lewą łopatkę wysuwam jeszcze w lewą stronę. Dokręcam klatkę piersiową bardziej w kierunku sufitu. Rozkładamy szeroko ramiona, dłonie w linii z ramionami i oddychamy. I teraz zobaczcie, ta górna noga uciekła mi troszeczkę do tyłu, to teraz cały czas tą górną nogą, górnym udem szczególnie, pracuję w przód, tak żeby wyrównać linię kolan. Prawe ramię, prawa łopatka powinny leżeć nam na podłodze. Jeżeli prawa łopatka i ramię uciekają nam nad podłogę, to tu możecie podłożyć sobie wyżej pomocy. Na przykład jeszcze dodać sobie tutaj koc. Pozwól opadać na ziemię coraz bardziej właśnie tej prawej ręce i łopatkom. Masowana fajnie jest teraz przestrzeń jamy brzusznej i piersiowej. I zrób jeszcze jeden wdech. Wydech. Rozluźnij jeszcze bardziej wnętrze ciała. I z kolejnym wdechem podniesiemy nogi. Wyrównujemy linię miednicy i przekładamy wałek na drugą stronę. I teraz jeszcze raz miednica w lewo z 5 cm, podnoszę nogi i na wydechu opuszczam nogi na wałek. Podparte mam kolano, łydkę i stopę dolną. Wyrównuję linię kolan, wysuwam lekko prawą łopatkę w prawą stronę i kładę ręce po bokach ciała. I tym górnym udem cały czas lekko pracuję do przodu, tak żeby kolana były w linii. Oddech. Przekieruj teraz właśnie do przestrzeni brzucha, klatki piersiowej i tym oddechem rozluźniaj i masuj wnętrze ciała. Niech rozluźnią się okolice kręgosłupa oraz wnętrzności naszego ciała, organy wewnętrzne, jamy brzusznej i jamy piersiowej. Z kolejnym wydechem jeszcze bardziej łopatki, szczególnie lewa, opadają na ziemię, podłogę. Pozwól, żeby w swoim tempie, bez wymuszania tego ruchu, klatka piersiowa się odkręcała w stronę właśnie sufitu. Rozluźnione gardło, rozluźniona twarz. I jeszcze jeden wdech, wydech. I po wydechu wyjdziemy z tej pozycji skrętnej. Wracają nogi. Ustawiamy miednicę, przekręcamy się na bok. I zrobimy jeszcze jeden skłon do przodu. Usiądźcie na kocu. Na wałku też można usiąść. Na wałku siadają te osoby, które wiedzą, że mają zdecydowanie sztywniejsze ciało, w skłonach do przodu mocno zginają się kolana, plecy nie mogą się wyprostować. To tu bym proponowała usiąść wyżej na wałku albo na 2 kocach. Nogi mamy z przodu, ręce po bokach ciała, Dandasana. Teraz zegnij lewą nogę w kolanie i ustaw piętę przed kroczem. Wnętrze stopy skierowane jest do wnętrza uda prawego. Janu Shirshasana. Podnieś ręce do góry, wdech. Rozciągnij ciało, napnij prawe udo i na wydechu zrób skłon do przodu. Ściągnij łopatki, wdech. Jeżeli nie możesz sięgnąć ręką do stopy, możesz ręce położyć na łydce. I na wydechu rozchyl łokcie na zewnątrz i sięgnij czubkiem głowy do przodu. Nie musisz kłaść się na nodze, zależy mi na tym, żeby wydłużyć teraz przestrzeń kręgosłupa.
Lewą nogą odpycham się od podłogi, wydłużam linię brzucha, linię mostka. Tyłem prawej nogi pracuję do ziemi. Łokcie szeroko. Jeszcze chwila. Poczuj, jak rozciągają się plecy. Rozciąga się też tył prawej nogi. I wyprostuj łokcie. Wdech. Przenieś ręce do bioder. Wyprostuj plecy. Zmiana. Druga noga. Lewą prostujemy, prawą zginamy. Palce lewej stopy na siebie. Doklejam prawą goleń, łydkę, udo do ziemi i ręce do góry. Wdech. Na wydechu sięgnij rękoma do przodu, połóż ręce na stopie lub na łydce. Rozciągnij przód ciała i z kolejnym wydechem, rozchylając i zginając łokcie na zewnątrz, robisz skłon i czubkiem głowy pracujesz do przodu. Miednicę osadzamy w kocu. Oddychaj przednią częścią tułowia i tylną, czyli plecami oraz brzuchem i klatką piersiową, mostkiem. Mostkiem chcemy dotknąć swojej stopy. Tak wygenerujcie taki ruch, jakbyście chcieli właśnie tym mostkiem dotknąć stopy. I jeszcze jeden oddech. Udo lewej nogi napięte, podciągnięta lekko rzepka, ramiona rozluźnione. I z kolejnym wydechem wyprostuj łokcie, przenieś ręce do bioder i wyprostuj plecy. Połóżcie się na chwilę na plecach. Przyciągnijcie zgięte kolana do brzucha. Zgięte nogi do brzucha i uda doklejamy właśnie do bocznych żeber. Obejmujemy rękoma nogi. Wdech i na wydechu opadamy plecami na matę. I teraz poprzechylajcie się z prawej strony na lewą. W ten sposób pomasujcie plecki. Bardzo lubię to ćwiczenie robić. Ono fajnie rozluźnia przestrzeń pleców. Oddychamy. I zatrzymaj się. Opuść nogi. Przenieś rękę za głowę. Przekręć się na boczek i usiądź. No i przejdziemy teraz do pozycji odwróconej, Viparita Karani. Potrzebne są 2 klocki, wałek i ściana. Klocki kładziemy płasko przy ścianie. Przed klockami kładziemy wałek. I tutaj przypomnę Wam też, tej asany nie robią dzisiejsze niedyspozycje. Jeżeli dzisiaj jesteś niedysponowana, to zrób to samo co my, ale bez tego podwyższenia, czyli płasko. Następnie boczkiem siadamy sobie tutaj na krawędzi tego wałka. Przesuwam się pośladkami do ściany, nawet nimi dotykam. Podwijam ramię i robię przetoczenie przez wałek. Opadam pośladkami tam w tą przestrzeń, która jest między wałkiem a ścianą. Podwijam ramiona. Prostuję nogi na ścianie. Opuszczam palce stóp. Nasady palców wypycham do góry do sufitu. Napinam lekko uda. Rozluźniam brzuch. Rozszerzam klatkę piersiową. Te osoby, które nie mogą tak blisko położyć się ściany, bo jest to po prostu niewykonalne, wy potrzebujecie odsunąć się trochę od ściany z tym wałkiem. Tak więc nie musicie pośladkami dotykać ściany. Dobrze, i leżymy chwilę. Nogi są w delikatnej aktywności, czyli w tym delikatnym napięciu są uda. Długie nogi, nasady palców sięgające do sufitu i rozszerzone lekko palce stóp.
Z kolejnym wydechem jeszcze bardziej rozluźnij przestrzeń całej jamy brzusznej. Niech rozluźni się podbrzusze, środkowa część brzucha, okolice pępka oraz okolice splotu słonecznego. Z doklejenia ramion do podłogi niech lekko podniesie się mostek w kierunku sufitu i z każdym wydechem niech zapada się brzuch. Najpierw skóra brzucha, pod nią powięź, mięśnie i niech to rozluźnienie wnika coraz głębiej do ciała. Niech właśnie przez te struktury skóry, powięzi, mięśni rozluźnienie wnika do narządów wewnętrznych i na tym mi najbardziej zależy. Kwintesencją dla mnie właśnie w praktyce jogi i nie tylko, generalnie podczas ćwiczeń, ruchu dowolnego jest to, że poruszam swoje ciało od wewnątrz i od wewnątrz masowane są właśnie komórki, narządy, mózg, serce i to jest bardzo ważne dla naszego ciała, dla naszych organów wewnętrznych, żeby zachować właśnie zdrowie, żywotność. One są lepiej dotleniane, są rozluźniane, są wzmacniane, dostają tego, wiecie, takiego powera i wszelkiego rodzaju zastoje w postaci właśnie bezruchu. Jeżeli nie ćwiczymy, to pojawiają się w ciele zastoje, sztywności, napięcia, które się gromadzą. One poprzez ruch są rozładowywane. Tak więc zwracam uwagę właśnie na to, żeby ćwiczyć również po to, żeby po prostu w zdrowiu podtrzymywać i w żywotności podtrzymywać nasz organizm. I w ten sposób poprzez ruch regenerować go. Jeżeli macie ochotę, to w tej asanie można zostać sobie dużo dłużej. Jeszcze z kolejnym wydechem. Niech jeszcze bardziej rozszerzy się i rozluźni górna część brzucha, tam gdzie jest splot słoneczny, nad pępkiem. To jest nasze centrum mocy, siły, które jeżeli jest rozluźnione, sprawnie działa, to właśnie między innymi to miejsce dodaje nam tej pewności siebie, tej mocy i życiowej takiej energii. Fajnie. Otwieramy oczy, zegnijcie kolana, wysuńcie ramiona i przekręcamy się na bok i wychodzimy z tej pozycji. W ten oto sposób dobrnęliśmy do końcowego relaksu. Połóżcie się do relaksu płasko na plecach. Może być wałek pod kolanami. Pod głowę podłóżcie sobie koc. Ja dzisiaj bez wałka. Kładę głowę na kocu. Zginam na chwilę nogi. I teraz prostuję jedną nogę. O, jeszcze się przesunę do góry. O, zginam jedną, drugą nogę. Ustawiam stopy gdzieś na szerokość bioder. Na chwilę podnoszę palce stóp. Napinam uda mocno, mocno i rozluźniam. To samo robię z rękoma. Ściskam dłonie w pięści i napieram przed ramionami, łokciami, ramionami, łopatkami. Napieram na podłogę mocno, 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 mocno i rozluźniam. Teraz ściśnij pośladki na maksa. Mocno ściskamy pośladki, jeszcze i wydech rozluźniamy. Brzuszek napinamy
Oddychaj. Jeszcze chwilę przytrzymaj to napięcie i rozluźnij wydech. Głowa, twarz. Marszczymy twarz i dociskamy głowę do koca. Trzymaj. I rozluźnij wydech. Rozluźnij też twarz. Głęboki wdech i wydech. Zobacz, jak Ci się dzisiaj oddycha po dzisiejszej praktyce. Jakie jest samopoczucie? Co dzisiejsza praktyka mi dała? Co wniosła do mojego ciała, do odczuwania? Co wniosła do oddechu, do samopoczucia? I jeszcze raz na koniec dzisiejszych zajęć wyobraź sobie to swoje drzewo. I zobacz, czy ono jest takie samo jak na początku zajęć. Może coś w nim się zmieniło, może nie, nie wiem. Zobacz, jak ono się porusza. Pięknie. Jeszcze raz zaobserwuj korzenie, pień, koronę. I zobacz jeszcze, jak na to drzewo świeci słońce. Zobacz ten blask tych promieni i poczuj ciepło tych promieni i poczuj, jak te promienie słońca wnikają w ciebie jako drzewo. Wnikają w liście, w korę, w skórę, w korzenie. I poczuj, że drzewo robi się jeszcze bardziej promieniste, żywotne, silne, spokojne, piękne. W ten oto piękny sposób kończymy dzisiejszą lekcję. Podziękuj sobie za praktykę. Dobra robota. Poruszaj stopami, rękoma, dłońmi. Powoli otwieraj oczy. Jeżeli masz ochotę sobie jeszcze chwilę poleżeć, to poleż. Zginamy jedną, drugą nogę. Poruszajcie sobie jeszcze miednicą w prawo, w lewo. Można się porozciągać, powydłużać, a potem przekręcamy się na bok i siadamy. Ciekawa jestem, jakimi byliście drzewami. Dziękuję za uważność i za wspólną praktykę. Dziękuję bardzo za dzisiejszą uważność i wspólną, fajną praktykę. Tematem dzisiejszych zajęć było poczucie własnej wartości poprzez praktykę, dodawanie sobie siły, energii, tej pewności siebie. Niech ta praktyka ma przełożenie na życie codzienne. Sięgajcie sobie do tej lekcji, kiedy potrzebujecie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.